Nazywam się Jerzy Płonka. W 2013 roku rozpocząłem projekt Euro Summit Adventure. Jego głównym celem jest zdobycie 46 szczytów, które są zaliczane do Korony Europy. Do dnia dzisiejszego udało się ich zrobić 36. 10 zostało do końca. Jeżeli uda mi się to zrobić, to będę przede wszystkim pierwszym człowiekiem na świecie, który ma uszkodzenie wzroku i zdobył Koronę Europy. Moja wada została wykryta, jak miałem 2 lata. Jest to zdegenerowanie siatkówki i brak pigmentu w plamce żółtej. Mogłem się przyzwyczaić do tego, że zaczynam gorzej widzieć, zaczynam coraz gorzej widzieć, jest coraz gorzej, ale tak naprawdę powiem wam szczerze, że nie zwracałem w ogóle na to uwagi. W sensie nigdy nie miałem w ten sposób, że nie wiem, siadłem i powiedziałem: Jezus Maria, co ja teraz będę robił ze swoim życiem? Przecież jestem prawie ślepy. Nie miałem, tak? Oprócz wzroku istnieją jeszcze inne elementy postrzegania rzeczywistości, prawda? Jest uczucie, przyjaźń, ciepło ludzi, opis i wydaje mi się, że to mu jak gdyby wynagradza fakt, że nie może zobaczyć tego, co my mogliśmy zobaczyć. I wydaje mi się, że to jest trudność pewnego rodzaju, być w pięknych górach i nie widzieć, ale mam nadzieję, że dzięki zespołowi jakoś Jurek to właściwie odczuwa, bo uważam, że to ludzie mają wielką rolę do odegrania, żeby poczuć zapach gór. Pomyślałem sobie, że już był jeden taki człowiek, Amerykanin, który wchodził na Everest niewidomy, ale to było jednorazowe wydarzenie, prawda, gdzie był prowadzony przez kolegów. Natomiast Korona Europy z niewidomym, no tak jak mówię, każdy ma swój Everest i wydaje mi się, że wystarczy marzyć. Mówi się, że sięga, gdzie wzrok nie sięga, a wydaje mi się, że wystarczy mieć marzenia i determinację je realizować. I przykład Jurka jest wspaniały, nie tylko dlatego, wydaje mi się, że on to robi. Ja uważam, że to jest taki przykład dla innych. Patrząc na Jurka, chyba jesteśmy sobie w stanie uświadomić, że potrafimy więcej niż nam się wydaje. To znaczy Jurek przekracza granice i pokazuje, że jest w stanie osiągnąć rzeczy, które nam się wydają nieosiągalne. Więc my gdzieś w swoich małych czy większych planach dochodzimy do wniosku, że skoro Jurek potrafi, to pewnie i my potrafimy poradzić sobie z naszymi problemami, celami, wyzwaniami, które przed nami stoją. Myślę, że takie wyprawy dają więcej osobom, które pomagają, niż tym, którym pomagamy. Przede wszystkim daje to nam świadomość, jak wielkimi jesteśmy szczęściarzami, że możemy wszystkie te czynności wykonywać bez żadnego utrudnienia. Te wszystkie szczyty, które muszę teraz jeszcze zrobić, czyli te 10, to tak naprawdę to są pewne elementy układanki, które muszę zdobyć, tak? Muszę ładnie ułożyć puzzle. Jak je ułożę, no to będę miał cały obrazek, a całym obrazkiem będzie właśnie Korona Europy. Myślę, że Jurek przy wszystkich dobrych okolicznościach pogodowych i zdrowotnych da radę sobie z pokonaniem pozostałych tych szczytów, natomiast na pewno wielką niewiadomą są finanse jego, bo oczywiście wszystkie te wyjazdy kosztują. Do zakończenia projektu potrzeba 150 000 złotych. Kosztem przede wszystkim jest usprzętowienie wyprawy i koszty logistyczne, czyli wszelkiego rodzaju dojazdu. Jakby najniższym kosztem w tym wszystkim jest koszt wyżywienia i koszt noclegu. To jakby są już mniejsze koszty, a najgorzej to jest właśnie z tą całą logistyką. Słuchajcie, dołóżcie się jak możecie, niewielką nawet kwotą, a pozwolicie człowiekowi z pasją zrealizować fantastyczny cel, fantastyczny projekt i pokażecie też dzięki temu innym, którzy może siedzą zamknięci w swoich 4 ścianach, że są w stanie robić rzeczy, o których wcześniej nie marzyli. Zachęcam do wspierania Jurka z tego powodu, że ta pomoc jest tak naprawdę tak wielka i tak niemierzalna, że rozprzestrzenia się na wszystkich. Po pierwsze, daje ludziom niepełnosprawnym wolę walki
i to, że oni biorą życie w swoje ręce i to jest nieocenione i tego nie można wyrazić żadnymi kwotami. Ludziom młodym brakuje wiary do tego, że mamy coś osiągnąć, a to jest przykład, gdzie ktoś wierząc w to, realizując swoje marzenia z wielką determinacją jest w stanie osiągnąć. No, nie może być lepszych przykładów edukacyjnych, wydaje mi się, dla młodzieży i dzisiaj młodych ludzi, którzy często stają pod ścianą i mówią: nie dam rady. Świetny przykład. Siedzisz teraz przed telewizorem i zastanawiasz się, czy twoje życie jest piękne, to proponuję, żebyś zamknął oczy i wyobraził sobie, że tak dalej będzie wyglądał twój świat. Teraz je już otwórz i zmień coś w swoim życiu.